Grałem dzisiaj Sunway Pistol Grip. Nowy model deski od Sunway, dosyć nietypowy, bardzo nietypowy nawet bym powiedział. Jest to najtańsza wersja tej rakiety. Są jeszcze droższe wersje, trochę bardziej ulepszone. Są same deski w tym rodzaju, są same okładziny do tego rodzaju. Jest to wszystko bardzo ciekawie zrobione. Moje pierwsze odczucia są dosyć pozytywne, bo miałem przy tym dużo zabawy, jak to testowałem. Myślę, że dla profesjonalistów ten sprzęt na pewno nie jest. To jest sprzęt, który jest dosyć tani, który powoduje to, że ta piłka jest dosyć nietypowa, ale ciekawie się z tego na pewno odbija i amatorzy, którzy by chcieli się pobawić w tenisa stołowego, myślę, że powinni być z tego zadowoleni, jeżeli by tak rekreacyjnie na niedzielę mogli sobie z czegoś takiego poodbijać. Forehand grało mi się fajnie, forehand był bardzo ciekawy. Ten nadgarstek, który był mocno usztywniony na tym zestawie, aż tak mocno nie przeszkadzał. Myślę, że osoby, które grają dosyć dobrze forehand z otwartej ręki, będą w stanie zagrać ten forehand z tego zestawu. Backhand zdecydowanie grała mi się najmniej przyjemnie. Był to backhand, który powodował dużo komplikacji. Na stół było bardzo ciężko trafić, zarówno i blok, i topspin, i przebicie było bardzo ciężkie do wykonania z backhandu. Rotacja, która była generowana z tego zestawu, była zdecydowanie mniejsza niż z zestawu konwencjonalnego, czyli mamy tutaj zestaw, który tą rotację wykonuje gorszą. Jednak ciężko mi to ocenić ze względu, że jest to najtańszy zestaw z najtańszymi okładzinami, które są dostępne do tego zestawu. Tak? W porównaniu do profesjonalnego sprzętu podejrzewam, żeby trzeba było to jeszcze zakupić zestaw taki już za 300-400 zł z tego rodzaju i przetestować, wtedy by można było porównywać, bo ten, który jest aktualnie testowany, no jest takim typowym, bardziej amatorskim zestawem, porównywalnym do jakichś DHS-u 2002 albo do Atemi, coś w tym stylu. No może do Atemi trochę lepiej, bo te okładziny są bardziej profesjonalne, rzeczywiście z nich da się wydobyć rotację, ale jeszcze to jest dużo mniej.
Szybkość tego zestawu była dużo mniejsza niż mojego aktualnego, którego używam, więc powiedziałbym, że to jest taki all plus maksymalny. Kontrola na tym zestawie jest ciekawa. Deska jest zrobiona dosyć solidnie. Jakość wykonania tej deski stoi na bardzo wysokim poziomie i myślę, że ciężko mi to ocenić, jak naprawdę ta deska jest zrobiona i jak zachowywałaby się w stosunku do innych zestawów, które są z wyższej półki z tego samego rodzaju. Myślę, że tam kontrola, od razu jak mogłem odbijać półvolej, blok, tam z forehandu na pewno to wchodziło. Stół gorzej z backhandu, gdzie miałem ten nadgarstek mocno usztywniony i skontrolowanie piłki na stół było trudne. Fajnie mi się grało półvolej na pewno, tam było dużo stabilności, to przybicie było mocno stabilne na stole. Zagrania rotacyjne topspinowe były słabsze, na pewno gorsze niż na konwencjonalnym zestawie i to na pewno było od razu bardzo odczuwalne, że te zagrania topspinowe nie wchodziły w stół tak jak powinny. Fajnie się tym gra, bo to jest coś zupełnie innego, można to tak naprawdę rekreacyjnie w niedzielę sobie poodbijać ze znajomymi, czymś takim, pokazać, że jest taka możliwość zagrania takim nietypowym sprzętem. Myślę, że taki sprzęt nie jest w stanie zastąpić konwencjonalnego sprzętu do tenisa stołowego i będzie to tylko zabawka. Na poziomie profesjonalnym, nawet tam powiedzmy 4., 3. ligi, nie ma szans, żeby to się sprawdziło. Zapraszam na stronę ttexperts.com, na której mamy poustawiane bloga o tenisie stołowym, na którym będą wrzucane dodatkowe materiały, których nie ma na YouTubie. Dzięki, że oglądaliście następną recenzję. Zapraszam za tydzień.